Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dobry wieczór, z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy w codziennym komentarzu dnia. Dzisiaj nietypowy temat, nie dotyczący bezpośrednio Rosji, ale pośrednio dotyczący Ukrainy, no i konfliktu być może, który Rosja prowadzi z Ukrainą. Będziemy sobie mówić na temat pomocy dla Ukrainy, pomocy wojskowej, pomocy materialnej i roli Węgier w tej całej układance. Jak to wygląda, jakie są możliwości? Tutaj wiele, myślę, też narosło mitów i nieporozumień, które są podsycane przez rosyjską propagandę, jak i również są powielane przez niektórych polskich ekspertów. Tak, mamy bardzo często informacje, że Zachód znudził się już wsparciem dla Ukrainy, że dostawy środków finansowych kończą się, że ten kurek jest zakręcany, a to jest nie do końca tak, gdyż są przygotowane pakiety tak z Unii Europejskiej, jak z Japonii, a nawet ze Stanów Zjednoczonych i są to bardzo duże pakiety finansowe, natomiast napotykają na hamulcowych. Nie jest tak, że większość nie chce wspierać, tylko mamy problemy typu właśnie takiego Orbana w Unii Europejskiej, który gdy dochodzi do głosowania nad takimi pakietami, no to wetuje. Jak dobrze wiecie, bo na pewno oglądacie wiadomości, jeżeli jest głosowanie nad wsparciem finansowym, potrzebna jest jednomyślność. No i tu jest w Unii coś takiego jak prawo weta. Te weto stosuje Orban bardzo skutecznie i bardzo często. Jeżeli chodzi o urzędników unijnych, mówią, że to nigdy nie ma podłoża ideologicznego, tylko bardziej jest to na zasadzie chce coś ugrać w zamian. No ale cierpliwość unijnych decydentów powoli się kończy, no i chyba znaleźli rozwiązanie, jak ukrócić te blokowanie Orbana, prawda? Tak, a może powiedzmy o ostatnim jego występie, bo jest dosyć szeroko komentowany. Nie każdy mniej więcej zna tą relację. Zaczęło się od tego, że w czwartek przywódcy Unii Europejskiej spotkali się, żeby dyskutować na temat pakietu sankcji w stosunku do Rosji, Tak. aneksji Rosji przez Unię. Akcesji Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej i rozpoczęcia negocjacji, jak i również pomocy 50 miliardów na najbliższe lata planu takiego pomocowego, jeżeli chodzi o Unię Europejską dla Ukrainy. No i pierwszą rzeczą, którą udało się przegłosować, no to udało się przegłosować w tym momencie rozpoczęcie negocjacji, kolejny etap akcesji Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Tutaj wszystkie kraje głosowały za tym, natomiast w przypadku Orbana, no tak przynajmniej takie są relacje, kanclerz Niemiec Olaf Scholz poprosił go o wyjście z pokoju na kawę. W efekcie Węgry nie uczestniczyły w głosowaniu, wstrzymując się od głosu. Co jest ciekawą i nową praktyką, nie? Zastosowaną, tak, że ciekawą, po prostu ciekawą. Nie chcesz być za, przeciw będzie źle odbierany, idź się napij kawy po prostu, nie? Tak. To jest nowa norma, ze względu na to, że te głosowanie nie wymagało chyba właśnie pełnej obecności, żeby każdy zagłosował. Nie, no ktoś może, chodzi o to, żeby się nie sprzeciwić, natomiast sytuacja się zmieniła diametralnie kilka godzin później,
kiedy Orbán po swoim występie wprawił w osłupienie pozostałych przywódców, bo wszystko wskazywało, że miał się zgodzić na pomoc dla Ukrainy i było to dogadane, były dogadane już kwoty, natomiast w ostatnim momencie postawił weto. I tutaj jak gdyby zepsuł, znaczy dwie rzeczy zepsuły ten szczyt. Pierwsze to blokada Austrii, jeżeli chodzi o 12 pakiet sankcji, ale to się udało wynegocjować. Wiemy, że dzisiaj lub jutro ten 12 pakiet sankcji w stosunku do Rosji zostanie sfinalizowany. Warto powiedzieć, co tam blokowali, bo może ludzie nie oglądali tego. Chodziło o zdjęcie Raiffeisenbank z listy organizacji i przedsiębiorstw wspierających Rosję. I to jest taka lista, taka czarna lista, którą publikuje Ukraina, i Ukraina tymczasowo zdjęła ten bank z tej listy, z tego co widziałem. I głosowanie się odbyło i udało się to dopiąć. Natomiast nie udało się dopiąć tego 4-letniego pakietu pomocy finansowej. Właśnie tutaj Orbán zmienił ten front i zablokował przynajmniej tymczasowo tą pomoc. Tutaj w polskiej prasie i mediach też chyba jest takie nieporozumienie, bo część podawała, że to jest jak gdyby ta blokada będzie stała, tak? Dopóki tak naprawdę Unia Europejska i przywódcy Unii Europejskiej nie zgodzą się na wszystkie postulaty Orbána. Tak, to jest bardzo ważny element, bo bardzo często to się powtarza, że musi być jednomyślność albo się nie uda, ale jest pewien kruczek. I tu, Paweł, chciałeś pewnie o tym powiedzieć. Tak, znaczy mamy jak gdyby dwie możliwości, a może też powiedzmy, o co Orbánowi chodzi. W tym momencie zawieszone jest 20 miliardów euro finansowania w związku z obawami dotyczącymi praworządności, praw podstawowych. I tutaj częściowo właśnie była zgoda na 10 miliardów dla Węgier. I tu też takie nieporozumienie, że Orbán już dostał te pieniądze i oszukał Unię, dostał pieniądze, a sam się nie zgodził. Nie, słuchajcie, tak to nie jest. Tam chyba było 30, zgodziła się Unia na 10 i pozostało 20. Tak mi się wydaje. 20. Właśnie. Jeszcze tam to było rozbite. Może to już nie wchodźmy w już nie masz znaczenia te szczegóły akurat. W każdym razie tutaj mamy sytuację tego typu, że tych pieniędzy Węgry nadal nie otrzymały i nie otrzymają, tak, dopóki nie będzie postępów, jeżeli chodzi o reformy wzmacniające niezależność sądów. I tutaj urzędnicy jak gdyby Unii Europejskiej będą chcieli to tak skonstruować i tak jest to skonstruowane, żeby były i zarówno jakieś takie kamienie milowe i żeby te pieniądze też były wypłacane w transzach, a więc to nie jest taki jednorazowy deal i ta druga strona, powiedzmy, może oszukać i się wycofać. Natomiast powiedzmy, co się może, co jak gdyby Orbán zażądał, tak? Bo Orbán zażądał wypłacenia pozostałych 20 miliardów euro, tak? I że jeżeli te pieniądze zostaną wypłacone, to wtedy on się zgodzi. Tak to było przedstawiane. I są w tym momencie 3 opcje dla Unii Europejskiej. Tak naprawdę 4. O, to dobra, to musisz mi powiedzieć, bo chyba... Pierwsza opcja jest taka: nie pomagamy Ukrainie, nie wypłacamy Węgrom pieniędzy, tak jakby tematu nie było. Ta opcja jest najmniej prawdopodobna, dlatego, że do tej pory Unia Europejska wspierała Ukrainę, chce, żeby Ukraina przystąpiła. Być może się to
zobaczymy, uda czy nie uda, natomiast większość przywódców jest za tym, żeby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej w jakiejś perspektywie. I teraz jak gdyby, jeżeli by zaprzestali tego, no to by było zaprzeczenie tych wcześniejszych działań, a również wydanych pieniędzy. Tak raczej mało Tak. to postępuje. A dodatkowo dochodzi element bezpieczeństwa wielu krajów Unii Europejskiej. Więc Tak, tu wiele krajów Unii Europejskiej nie będzie chciało się zgodzić na zaprzestanie, no bo chronią własny tyłek, za przeproszeniem. Więc no tu kraje byłby bałtyckie, duży rozłam, wiesz. jeżeli Unia Europejska na przykład by zdecydowała, że nie pomagamy, tak oficjalnie, nie to, że coś się nie udało, tylko że nie pomagamy. No to Więc jest pierwszy jeden. scenariusz. Drugi scenariusz, Unia Europejska zgadza się na wszystkie postulaty Orbana, przelewa pieniądze, Orban wtedy podpisuje, no i tutaj już mamy mniej więcej wypracowany, jest dokładny nawet harmonogram, kiedy i w jakich transzach Ukraińcy by dostali, czyli ile to jest pożyczek, bo to nie jest tak, że Ukraina ma otrzymać wszystko jako subwencje, natomiast część jest jako subwencje, a część to Tam są chyba 18 pożyczki. miliardów było subwencji, 30 17, parę, czy no, 17, 30 no coś. jakoś tak, i 30 coś w formie pożyczek, nie? Więc to są dwa. I to jest druga opcja, Ale ona która niesie ze sobą ryzyka, nie? jest prawdopodobna, ale niesie ryzyka. Tak, no bo to jest pewien schemat, wiesz, wymuszenia, który jak nie Orban, to jakiś inny kraj wkrótce zacznie stosować i Unia Europejska może się zamienić w jeden wielki chaos, bo nie będzie się dało, wszystko trzeba będzie, wiesz, łapówką, bo to jest forma oficjalnej łapówki. My się zgodzimy w zamian za kasę. No to jest już po prostu ten sposób wymuszeń. No i to myślę, że nie przejdzie w dłuższym terminie i to powoduje bardzo duży ból głowy unijnych urzędników, no bo nie da się tak pracować. Bo... Wiesz co, zobaczymy, bo taka opcja tak naprawdę była. No tak. Tylko Orban nie dostał tyle, co chciał, dostał mniej. Tutaj być może też będą negocjacje, czyli ty chciałeś 30, my chcieliśmy ci dać 10, dostaniesz 15, i ta opcja jest bardzo prawdopodobna. Czyli Orban w którymś momencie mówi, dobrze, to ja gdzieś tam schodzę z tych swoich żądań, no i Unia Europejska też, żeby to szybko przeprocesować, to robi. Następna opcja, o której u nas się mało mówi, a która jest na stole i do tej pory nie była rozważana, ze względu w sumie tak naprawdę na Polskę, to jest uruchomienie artykułu 7 Unii Europejskiej. I coraz więcej o tym się mówi, że coś takiego może zostać zastosowane. Tak. I o co chodzi? O co chodzi? Tak. Chodzi mi więcej o to, że może być jedna osoba, która się sprzeciwstawia i można ten kraj wykluczyć z głosowania pod warunkiem, że wszystkie inne się zgodzą, że nie będzie weta, tak jakby, co do wykluczenia tego jednego państwa. Mówiąc w skrócie, czy coś przekręciłem? Wydaje mi się, że to... No to dobra, to poprawnie. Chodzi o to, że można pozbawić prawo głosowania kraju, w stosunku do którego jest podejrzenie i będzie się toczyło postępowanie o łamanie praworządności. No, ale to łamanie praworządności to jest miękkie takie, bo to możesz zarzucić praktycznie tak, ale to każdemu. też nie jest takie proste, no bo trzeba wcześniej czy później to udowodnić, rozpocząć tą procedurę, to też trwa. Tak. No i tu oczywiście będą długie dyskusje, czy najpierw trzeba udowodnić i dopiero wtedy kraj jest pozbawiony. Natomiast można sobie wyobrazić łączenie tej opcji, czyli może zdarzyć się tak, że ten artykuł 7 zostanie uruchomiony. Do tej pory on nie był uruchomiony, dlatego że takim bliskim sojusznikiem, jeżeli chodzi o blokadę tego artykułu, była Polska. Polska się sprzeciwiała uruchomieniu tego artykułu w stosunku do Węgier. Natomiast ten rząd w Polsce, który to blokował, tak jak wiemy, zmienił się. No i tutaj nic nie wskazuje, żeby Polska chciała
blokować ten artykuł 7 względem Węgier. Tutaj zaraz ktoś może powiedzieć, że może tam Słowacja na pewno nie będzie blokowała i nie będzie wchodziła w spór z Unią Europejską, bo to nie będzie w interesie Słowacji i to nie jest tak, że, bo my też czasami tak postrzegamy, że Słowacja, powiedzmy Austria, Węgry to są jacyś sojusznicy Putina. Nie, no to tak do końca nie jest. Ich interesy czasami są zbieżne z tymi interesami rosyjskimi i oczywiście tutaj często te wypowiedzi są powielaniem rosyjskiej propagandy, natomiast no każdy kraj, każdy szczególnie z tych polityków o co innego walczy i na czymś innym mu zależy, więc tutaj nie liczyłbym na to, że Słowacja będzie ramię w ramię występować z Węgrami. Tak? Ja bym tu zwrócił uwagę, że wobec Węgier taki proces moim zdaniem się toczy, no bo mają wstrzymane środki ze względu na naruszenie praworządności, więc tu wydaje mi się, że kwestia udowodnienia czy kwestia uruchomienia tego artykułu to nie jest jakiś proces długotrwały, bo ten proces on się zaczął już wcześniej i tu jest kwestia tylko skorzystania z tego, więc to nie będą na przykład miesiące, lata, zanim to będzie mogło być uruchomione. Tak, że to natomiast może być można krótka sobie piłka też teraz. wyobrazić, bo mam jeszcze jeden scenariusz, czyli i o nim się najwięcej mówi, ale mogę sobie też wyobrazić scenariusz mieszany, czyli ten, który teraz mówiliśmy i następny. W jaki sposób? Może się okazać, że będzie porozumienie wszystkich krajów, które chcą pomóc Ukrainie i pieniądze zostaną przekazane Ukrainie poza budżetem unijnym. Bo tam jeszcze chodzi o to, że Orban też blokuje, bo są dwa problemy. Jeden problem to jest pomoc Ukrainie, ale Orban również blokuje wieloletni budżet unijny, co stanowi tak naprawdę większy problem. A więc może zdarzyć się sytuacja, że artykuł 7 zostanie uruchomiony, a jednocześnie kraje dojdą do porozumienia, że żeby przeznaczyć być może nie całość, tak? Bo nie potrzebujemy w tym momencie przeznaczać od razu i ogłaszać 50 miliardów. Wystarczy, że ogłoszą finansowanie na najbliższy rok czy pół roku jako umowy pomiędzy Ukrainą a poszczególnymi krajami. No, tak, powiedzmy 25 krajów, nawet Słowacja mogłaby być wyłączona, jakby nie chciała, tak? 25 krajów zgadza się. I w tym momencie te pieniądze są przeznaczone dla Ukrainy. Taki scenariusz. Bo Unia Europejska nie ma swoich środków, przecież, tylko to jest ze składek, nie? Dokładnie. Tak, przecież pamiętajcie, że Unia Europejska to nie jest tak, że gdzieś te pieniądze są podatki na rzecz Unii Europejskiej. Tu mamy składki poszczególnych krajów, a ponieważ budżet ten wieloletni jest zablokowany, no to budżet ten wieloletni można po pierwsze zmienić, skoro i tak Węgry to blokują, zmniejszyć sobie odpowiednio te kwoty, prawda, no z jednej kieszeni do drugiej my sobie te pieniądze wtedy przełożymy, tak, czyli to, co miało iść do garnuszka wspólnego Unii Europejskiej, pójdzie mniej, a bezpośrednio pójdzie w stosunku do Ukrainy. Dlaczego mówię, że coraz częściej się mówi o tym artykule 7? Dlatego, że mamy jeszcze też bardzo ciekawą sytuację, bo od lipca to Węgry będą przewodniczyć Unii Europejskiej. Zamarłeś, czy tak z wrażenia? Mateusz? No i teraz właśnie nie wiem, czy Mateusz tak zamarł, czy mam to kontynuować, czy też... chyba jednak zamarł. Mam nadzieję, że za chwilę do nas powróci. A więc mamy, słuchajcie, sytuację tego typu, że od lipca Węgry będą przewodniczyć Unii Europejskiej. No dosyć taki niefortunny, ponieważ tam mamy pewną zmienność. Mateusz się ładuje. Pewną zmienność. I być może okazać się, że właśnie to będzie też ciekawe, tak? Czyli
jeżeli by został uruchomiony ten artykuł 7, no to przewodniczenie Unii Europejskiej będzie takie martwe. Tak. Bo w tym momencie Węgry postawią się w takiej roli takiego pariasa. Właśnie chciałem Natomiast powiedzieć. dlaczego to może nastąpić? Dlatego, że wielu krajom, szczególnie Niemcom, zależy na centralizacji i reformie Unii Europejskiej, a Węgry są idealnym przykładem pożytecznego idioty dla pozostałych krajów, przykładu, co się może stać, jeżeli ktoś będzie cały czas bojkotował i wetował pracę, tak? Bo tu chodzi o taką prostą rzecz. Ci ludzie spotykają się, spędzają po kilkanaście godzin, nie śpią, są zmęczeni, są zirytowani, tak? I występuje jeden koleś, który się na początku zgodził, a potem mówi, że się nie zgadza, tak? To irytacja, frustracja tych osób jest dosyć duża i tutaj istnieje naturalna, taka ludzka nawet potrzeba ukarania takiej osoby. Ale jest też jedna ważna rzecz, bo nie wiem, czy przez te kilka sekund, co zniknąłem, powiedziałeś, bo cały czas mówimy, że Unia Europejska być może zmieni sposób głosowania na większościowy, jakiś coś takiego, co wielu krajom mogłoby się nie podobać. Natomiast ten artykuł jest takim rozwiązaniem pośrednim, bo teoretycznie można zawetować, jeżeli jakieś państwo się bardzo nie zgadza, że jest przeciwko jego interesowi, natomiast jeżeli to się będzie powtarzało, albo ten kraj będzie ewidentnie torpedował wszystkie działania, a w kraju u niego będzie właśnie naruszenie jakiejś praworządności, będą się zmieniały, władze i będzie się tworzyła jakaś dziwna atmosfera, to będzie można ten kraj tak jakby chwilowo wyeliminować do czasu gdzieś tam naprostowania, ale nie eliminując tego prawa weta. I to może być takie rozwiązanie, kompromisowe, na które większość krajów może się zgodzić, bo myślę, że te małe kraje, zwłaszcza na flance wschodniej, bardzo nie za bardzo by chciały przejść na system, gdzie jest głosowanie większościowe, gdzie na przykład głosuje się i ma się podział głosów, nie wiem, ze względu na PKB, czy ilość ludzi, czy nawet państwowo, bo to będzie zawsze dla nich jakaś forma niesprawiedliwa. A takie rozwiązanie z tym artykułem i ewentualnie wyeliminowanie, jeżeli ktoś za bardzo narusza, to jest takie rozwiązanie, które mogłoby być złotym środkiem i ono może szybko stać się takim głównym narzędziem do rozwiązywania takich kwestii. Myślę, że to w ten sposób może być taki półśrodek, nie? Znaczy, wiesz co, jak dla mnie to jest akurat bardziej atomowy środek, bo co innego, kiedy ty się dogadujesz i godzisz się na to, żeby część suwerenności i podejmowania decyzji przeszło na, powiedzmy, parlament, komisję czy większość krajów Unii Europejskiej, a co innego, kiedy tworzymy taką sytuację, że jesteś członkiem, ale bez praw, za to z obowiązkami. Bo zauważ, że... Ale masz w tym jeden bezpiecznik, że ktoś cię może poprzeć. I i o ile to nie jesteś całkowicie odklejony i o ile nie torpedujesz wszystkiego dookoła, tylko jest to jakieś logiczne rozwiązanie, to jest szansa, że zawsze znajdziesz tego sprzymierzeńca, który zawetuje to odsunięcie ciebie od głosowania. A przy udziale większościowym to masz ten nacisk zawsze na te większe gospodarki czy większe kraje, które mogą wymóc na innych rozwiązania. Wydaje mi się, że tu jest właśnie te mniej atomowe, chociaż mogę się mylić. Dajcie znać. To jak gdyby co zależy, bo chodzi o to, że tutaj porozumiałeś się i zgodziłeś, tak, jako kraj doszedłeś wspólnie, tak, to są jakieś tam decyzje, a tu ktoś cię pozbawia wszystkich praw, czyli jesteś tak jak gdyby poza nawiasem Unii Europejskiej, ale z obowiązkami, tak, czyli musisz teoretycznie płacić składkę, musisz przestrzegać wszystkich praw unijnych, nie wychodząc z Unii, tak?
bo to trochę jest co innego, jeżeli kraj dany wychodzi z Unii, tak, jest Tak. ten rozwód, Mhm. czy jednostronny, czy obustronny, a tu jest trochę taki rozwód z orzeczeniem winy i że te wszystkie, prawda, czyli cały czas jesteś w Unii, ale żadnych praw nie masz, tak, albo te prawa są ograniczone, czyli to jest takie ubezwłasnowolnienie takiego kraju. Tak, Dosyć silnie, o ale z o drugiej ile nie ma strony, wsparcia u kogoś, wiesz, bo wystarczy, że znajdzie jednego sojusznika no i to ale w prawo tym nie zadziała, wypadku prawdopodobnie Węgry nie znajdą wsparcia, więc myślę, że no bo oba, przeginają. oba scenariusze będą używane, czyli będzie próba uruchomienia artykułu 7 i Mhm. będzie też dogadanie się większości, bo tu nie trzeba, żeby wszystkie kraje się porozumiały, Mhm. ale większość się porozumie, no bo skoro już to zrobiły, no to chcą mieć tą sprawę załatwioną, tak? Oczywiście no trzeba by podpisać pewnie więcej wtedy tych dokumentów, no ale to ja nie widzę jak gdyby problemu, żeby te pieniądze każdy kraj solidarnie przekazał Ukrainie. Tak jak... Ale to akurat chyba nie zrozumiałeś tego, co ja mówiłem. Chodziło mi o przyszłe głosowania nad innymi różnymi projektami. No zobaczymy. Moim Że zdaniem system większościowy tu mogą się kraje bać, a taki, że wyeliminować takiego ewidentnego trolla w głosowaniach. Wiesz co, myślę, że jednak w Unii Europejskiej zwycięży centralizacja. Mhm. Zwycięży ta centralizacja, czyli żeby odchodzić od weta. Mhm. Bo to też będzie pokazane, wiesz, jeżeli niezależnie czy uruchomimy artykuł 7, czy też kraje będą musiały się dogadywać. No jest to bardzo, no jest to utrudnienie, tak? No i tu będzie pokazanie, zobaczcie, musimy przejść na tą centralizację, no bo inaczej takie przypadki jak z Węgrami to się będą powtarzać. A my musimy być w miarę sprawnym organizmem, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jeden niezrównoważony człowiek blokował pracę całej organizacji. I to będzie cały czas podnoszone. No i Dlatego teraz ten wiesz, artykuł jeżeli 7 będzie teraz testowany, nie? Bo to dopiero tak. on. Jeżeli będziesz zacznie miał mieć teraz, tam. wiesz, taką sytuację, że no będzie próba dogadania się ze wszystkimi krajami, żeby zreformować tą Unię Europejską i doprowadzić do tego, żeby te decyzje były podejmowane bez weta, tak? Czyli to mogą być koniec końców różnie może być, bo to nie musi być tak, że musi być taki typowo większościowy, ale będzie próba stworzenia takiego mechanizmu, żeby nie było tak, że jeden kraj może zablokować wszystko. No bo zobacz, bo tak jak mówię, to no nie chodzi o pomoc unijną, ale wieloletni budżet unijny. Na przykład, nie? To wydaje się to trochę faktycznie takie bez sensu, nie? My sobie tu uzgadniamy, a jeden kraj mówi nie. Dlaczego? Bo nie. Poza tym są następne tematy. Bo Kolejne ja chcę kraje więcej będą kasy, wchodziły do Unii i ta liczba Tak. krajów, które mogą zawetować coś. Ja sobie wyobrażam, że Ukraina wetuje wszystko po kolei, tylko po to, żeby na przykład dostawać jak największe dofinansowanie. A i tak, właśnie, bo to będzie też, jeżeli już jest podnoszone, jeżeli chcemy przyjmować następne kraje, a tam przecież mamy Serbię w kolejce, mamy Mołdawię, mamy Ukrainę, no i wyobrażamy sobie taką sytuację, że Serbia lub Mołdawia blokuje, tak, bo tam się jakiś budżet unijny, prorosyjski rząd zainstalował, nie? Więc tu te tematy będą narastać w przyszłości. No i okej, chyba mamy. Natomiast Orban na razie nie składa broni i mówi tak, ma jeszcze 75 możliwości do blokowania, zablokowania procesu akcesyjnego Ukrainy, gdyż każdy jego etap wymaga jednomyślnej zgody członków Unii Europejskiej. Więc tu pokazuje swoją tak jakby upartość i to, jak on planuje działać przez najbliższe lata. Więc trzeba Tak, to, i to wydaje jest- się, uciąć już w zarodku, Właśnie, pokazać. widzisz, i to jest następne, tak, no jak dla mnie jego robota to jest takiego pożytecznego i idioty i to jest robota dla Niemiec, które mogą powiedzieć, zobaczcie, no teraz będziemy musieli tak, jak do tej pory mieliśmy szczyty po 2 dni, to te szczyty będą trwały 2 razy dłużej, będziecie tam zmęczeni, a na końcu Orban wyjdzie, Zwycięży. powie, że i tak się nie zgadza, tak? Tak. No to ile tak można? Tak? Następne kilka lat chcemy w takim
w ten sposób działać? No nie, to w takim razie zróbmy coś z tym. Nie? A więc tutaj jak gdyby daje to paliwo wszystkim tym rządom i tym instytucjom, które są za zwiększeniem właśnie centralizacji Unii Europejskiej i No i za tu, zniesieniem weta. No bo no on i sam tu jakby wie, Orban tego nie bardzo w tym mówił, pomaga. tak? A on po prostu Dokładnie. pomaga, tak żeby każdego, nawet jeżeli powoli zaczynasz się pytać tych społeczeństw, które no tak nie były, znaczy tak nie interesowały się tym, no do tej pory kraje się dogadywały, nie było natomiast jeżeli będą teraz, wiesz, gazety co jakiś czas te społeczeństwa atakować, Orban znowu zablokował cały, Orban się nie zgadza, Orban, wiesz, Nie możemy budować blokuje autostrady, pracę, bo nie zostało uchwalone. Nie możemy, nie? wiesz, wyremontować czegoś, bo nie zostało uchwalone. I Orban, i Orban. No tak to później będzie wyglądać, nie? To też będzie takie no, demotywujące dla wszystkich. W ogóle tu są cytaty z Parlamentu Europejskiego, to wymuszenie, nic innego, nie? To na zasadzie takiego no, okupu, nie? Wziął całą Montażu. Unię. Tak, wziął całą Unię jako zakładników i po swojemu. Ile jest w tym pracy rosyjskiej, to wie sam Orban, bo może po prostu tam w ogóle nie ma pracy rosyjskiej, tylko po prostu ten człowiek jest niezwykle uparty w tej kwestii i to jest jego sposób, wiesz. No ja myślę, że on źle postrzega, tak jak wielu polityków, źle postrzega interes narodowy, swoją rolę, raczej broni że tak powiem, swoich interesów oraz interesów swojej rodziny i gdzieś tam tej części. Natomiast jeszcze bierz pod uwagę, bo tak mówimy, patrzymy właśnie tam pomoc. Dla wielu społeczeństw, dla tych wielu krajów, na przykład, nie wiem, Francji, Niemiec, no pamiętajmy, kto blokuje. To nie blokuje jakaś potęga gospodarcza, jakiś ważny tutaj gracz europejski, ani demograficznie Węgry nie są potęgą, ani gospodarczo nie są potęgą. Są krajem byłego Związku Sowieckiego z silnymi tymi prorosyjskimi jakimiś ciągotami, a więc Przeżywają w tym momencie jest źle problemy odbierane, gospodarcze. Tak? Nie, bo wiesz, co innego Niemcy się nie zgadzają, dobrze, Francja To się jest nie zgadza, tak. okej, nie? Czyli ten Włochy, Republikanie w Stanach się nie zgadzają, bo też walczą o jakiś interes swój tam, no to też, wiesz, no jest a to... tutaj wiesz, jeżeli słyszysz, że Orban coś blokuje, no to nie brzmi to poważnie, no i też te rządy muszą liczyć się ze swoim społeczeństwem, tak, nie wiem, Scholz czy Macron, no musi jakoś też ludziom powiedzieć, nie, no nie tak, mogliśmy bo to tego też narracja zrobić, jest taka, bo że Orban jesteśmy... się, Tak, że jesteś słaby, tak? tak, To no w tak sumie jakby to też pokazuje, jest że Unia taka... Europejska jest słaba i ty jako przywódca jesteś słaby, bo nie potrafisz jakiegoś przywódcy śmiesznego, małego kraiku gdzieś nie wiadomo gdzie w Europie. Jeżeli część ludzi zapytasz się, to część też nie będzie dokładnie wiedziała, gdzie te Węgry leżą, tak? Tak. No i tu na drugiej szali warto by było powiedzieć, bo na pewno pojawią się komentarze u nas, że to też że taka decyzja może blokować tą niezależność narodową krajów i będzie podany przykład Polski. No i kurczę, tu nie ma złotego środka, ludzie, słuchajcie, no bo jeżeli nie będzie w ten sposób, no to będzie całkowity paraliż Unii, bo teraz Orban pokazuje, do czego tu jest zdolny i nie da się inaczej zrobić niż właśnie zastosować albo takiego artykułu, albo jakiegoś takiego głosowania w tym momencie, albo rozwiązać, zaorać całą Unię, no bo nie ma szans na jakiekolwiek postępy negocjacyjne. Znaczy wiesz co, no zawsze, teraz i tak nie mamy takich sytuacji, jeżeli chodzi o Unię Europejską, dramatycznych, natomiast Tak. możemy sobie wyobrazić, że to prawo weta zawsze będzie problematyczne, kiedy no, sytuacja powiedzmy czy polityczna, czy gospodarcza nie będzie dobra. Czyli jeżeli wyobraźmy sobie Unia Europejska przeżywałaby jakieś poważne problemy gospodarcze, jeszcze większe niż teraz, no to te podziały byłyby bardziej
widoczne, tak? I wtedy byłaby Mhm. część krajów za tym by się opowiadała, część za czymś innym. No i to jak gdyby pokazuje, że to weto jest fajne w momencie, kiedy no nic się nie dzieje, tak? No były takie momenty, że tam powiedzmy gospodarka do przodu, Unia się rozkręca, wszystkie kraje chcą być w tej Unii, jedyne problemy to Wielka Brytania sprawiała, tak? Pamiętasz, no tak mniej więcej to było przedstawiane. Mhm. No natomiast już widzimy, że różne podejście i poglądy w przypadku konfliktu na Ukrainie, tak, no bo widzimy, że w Unii też nie mamy takiego jednolitego frontu i trudno jest wypracować. Natomiast wyobraźmy sobie, jeżeli mielibyśmy jakiś konflikt w obrębie Unii Europejskiej, tak, te Nas tu mogłyby zaatakowano, a być, tak, Portugalia mówi, no ale ale weto. my Weto. nie chcemy, my weto. Nie? Tak, no po co weto. No i co? I co wtedy? Paraliż. No tak to jest. No, pytanie jest oczywiście, co my chcemy osiągnąć i w którym kierunku ma ta Unia zmierzać, czy właśnie jakiegoś super państwa, czy też jakiegoś zbioru luźno powiązanych krajów, gdzie można łatwiej przekraczać granice, gdzie być może jest wspólna waluta. Tutaj nie chcę na to odpowiadać. No, pomysły Tak, są to są w tym dwa momencie pomysły, są takie, dwa kierunki. Takie żeby główne. centralizować, tak, żeby centralizować jednak. I one przeważają, tak, jeżeli chodzi o te kraje starej Unii Europejskiej, w przypadku nowej, no to różnie bywa. W różnych krajach różnie to jest. No i teraz tak, jeżeli mamy temat głosowania i weta, jeżeli Unia Europejska w jakiś sposób to przepchnie, no to może później przepychać przepisy idące w stronę centralizacji, no bo ciężko się Tak? będzie Znaczy, przeciwstawić. taki będzie kierunek, no wszystko na to wskazuje, czyli wspólny system podatkowy, albo żebyśmy się zbliżali, żeby wyrównywać też te różnice. Tak. Nie? Mhm. Wspólna polityka, bo teraz mamy wspólną na przykład politykę handlową, tak, no ale już się prosi, żeby też, jeżeli chodzi o dotacje rządowe, żeby to jeszcze bardziej ograniczyć, no to żeby w ogóle no, władza przesuwała się i decyzyjność w stronę Brukseli i silnych tych europejskich gospodarek, no bo to też się z tym wiąże. Tak, i Orban, trzeba jasno powiedzieć, bardzo się sprzeciwiając, bardzo Pomaga. im w tym momencie pomaga. No i to chyba by było takie dobre podsumowanie, no bo gdyby nie jego upartość, taka stanowczość i taka chęć szantażowania wszystkich dookoła, to ten proces mógłby być bardziej miękki albo być wydłużony. Natomiast byłby on działa jak katalizator tych zmian. Działa, nie? Do tej pory wszystko działa, podejmujemy decyzje, może Tak. dłużej, ale się dogadujemy. To nie zmieniajmy czegoś, co działa. Tak, bo może wprowadzić zamieszanie wśród obywateli różnych krajów, mogą się pojawić jakieś ruchy Tak. właśnie odśrodkowe czy coś takiego, a Orban swoimi działaniami przyspieszył to o kilka lat, myślę, że spokojnie, bo ten artykuł w szufladzie pewnie by leżał sobie spokojnie no ale teraz jak wejdzie, no to jest to są otwarte drzwi, nie? Raz otwartych już chyba się nie zamknie. Myślę, że też ważne, żebyście to usłyszeli, bo może nie słyszeliście o tym wcześniej. Tak jest. Myślę, że skończyliśmy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, a my się żegnamy. Prosimy o łapki, komentarze i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to można nacisnąć przycisk, nic to nie kosztuje, a dzięki temu będziecie mogli oglądać nasze odcinki częściej. Żegnamy się. Trzymajcie się, hej. Cześć.